Oni nie śpią, aby inni mogli spać spokojnie. Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwo Komponentu Powietrznego jest organem dowodzenia, przy pomocy którego dowódca operacyjny rodzajów Sił Zbrojnych wykonuje zadania Ministra Obrony Narodowej w zakresie ochrony granicy państwowej w przestrzeni powietrznej Rzeczypospolitej Polskiej. Obiekt, w którym mieści się Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwo Komponentu Powietrznego, został wybudowany w latach 30. XX wieku dla potrzeb Biura Szyfrów II Oddziału Sztabu Głównego Wojska Polskiego. Powstała tam tajna radiostacja wywiadowcza dużej mocy o kryptonimie Radiostacja G, której zasięg obejmował cały świat. Także tam pracowali słynni polscy kryptolodzy, którym udało się złamać kody niemieckiej maszyny szyfrującej Enigma: Marian Rejewski, Jerzy Różycki oraz Henryk Zygalski. To, czego dokonał polski zespół kryptologów, miało niebagatelny wpływ na przebieg II wojny światowej. W wyniku doświadczeń II wojny światowej wyodrębniono nowy rodzaj sił zbrojnych – Wojska Obrony Powietrznej kraju, w którego integralnej strukturze wystąpiło lotnictwo, artyleria przeciwlotnicza i wojska rakietowe. Utworzono służbę obserwacyjno-meldunkową oraz wprowadzono dyżury bojowe w pułkach lotniczych i jednostkach obrony przeciwlotniczej. Lata 50. to okres rozwoju obiektów wojskowych w Pyrach. Powstaje główny posterunek obserwacyjno-meldunkowy, główne stanowisko dowodzenia lotnictwa myśliwskiego oraz główne stanowisko dowodzenia artylerii. Jednostki te w 1954 roku zostają rozwiązane, a na ich bazie powstaje centralne stanowisko dowodzenia dowódcy Wojsk Obrony Przeciwlotniczej kraju. Centralne stanowisko dowodzenia stało się zasadniczym elementem systemu dowodzenia lotnictwem i obroną powietrzną Polski. Na przestrzeni lat jego zadania i zakres odpowiedzialności ulegały nieznacznym zmianom. Od 1961 roku Centralne Stanowisko Dowodzenia funkcjonowało w ramach Wojsk Obrony Powietrznej kraju, a następnie od 1990 roku Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej. Dowódcami Centralnego Stanowiska Dowodzenia byli kolejno pułkownik Henryk Aszkenazy, pułkownik Roman Paszkowski, pułkownik Marian Haniewski oraz pułkownik Jan Krawczyk i pułkownik dr inżynier Andrzej Gieroczyński. Dyżurna zmiana bojowa wykryła obiekt Lima Golf 567. Rekomenduję. Alfa Scramble w celu identyfikacji. Po zmianach ustrojowych w Polsce priorytetem Centralnego Stanowiska Dowodzenia stało się dostosowanie procedur działania jednostki do wymagań Paktu Północnoatlantyckiego NATO. Spowodowało to konieczną reorganizację. W 2002 roku rozformowano Centralne Stanowisko Dowodzenia i utworzono na jego bazie Centrum Operacji Powietrznych. Centrum dowodzili kolejno pułkownik pilot dr Tadeusz Pieciukiewicz, generał broni pilot Lech Majewski, generał broni pilot Stanisław Targosz, generał broni pilot dr Sławomir Dygnatowski oraz generał dywizji nawigator Zbigniew Galec. W latach 2010-2013 dowódcą Centrum Operacji Powietrznych był generał dywizji pilot Jan Śliwka, który po reorganizacji jednostki w 2013 roku został jednocześnie dowódcą Centrum Operacji Powietrznych, dowódcą komponentu powietrznego. Centrum Operacji Powietrznych, Dowództwo Komponentu Powietrznego przejęło i dziedziczy tradycję Centralnego Stanowiska Dowodzenia dowódcy Wojsk Lotniczych i Obrony Powietrznej oraz Centrum Operacji Powietrznych. Przejęło sztandar Centralnego Stanowiska Dowodzenia, a święto jednostki zostało ustanowione na dzień 10 czerwca. Od 2014 roku dowódcą Centrum Operacji Powietrznych, dowódcą komponentu powietrznego jest generał dywizji pilot dr inżynier Włodzimierz Usarek. Tak jak naród, który nie ma historii, nie ma narodu. Tak jednostka, która nie ma swojej starej tradycji, nie ma sztandaru, nie ma tej jednostki. To jest miejsce, w którym powinniśmy mówić o tym, co na sztandarze jest. Bóg, honor, ojczyzna.
Centrum Operacji Powietrznych Dowództwo Komponentu Powietrznego to jedyna jednostka w Siłach Zbrojnych Rzeczypospolitej Polskiej, która posiada kompetencje do dowodzenia, stawiania zadań i kierowania aktywnymi środkami walki oraz planowania i organizowania działań bojowych dla podporządkowanych operacyjnie jednostek lotniczych, przeciwlotniczych i radiotechnicznych. Centrum jest organem dowodzenia szczebla taktycznego bezpośrednio podległym dowódcy operacyjnemu rodzajów Sił Zbrojnych i skupia się na prowadzeniu ciągłego rozpoznania polskiej przestrzeni powietrznej, tworzeniu zintegrowanej informacji o sytuacji powietrznej, dowodzeniu lotnictwem i obroną przeciwlotniczą w ramach dyżurów bojowych, nadzorowaniu dyżurnych sił i środków wydzielonych z sił powietrznych kraju i poza jego granicami. Ponadto poprzez dyżurną służbę operacyjną zapewnia ciągłość dowodzenia siłami i środkami sił powietrznych, realizującymi zadania szkoleniowe w miejscu stałej dyslokacji jednostek oraz w ośrodkach szkolenia poligonowego. Monitoruje sytuację meteorologiczną i skażeń. Prowadzi treningi i sprawdza system wykrywania i identyfikacji obiektów powietrznych, system alarmowania i powiadamiania. Prowadzi akcje poszukiwawczo-ratownicze w polskiej przestrzeni powietrznej. Dowódcy Centrum Operacji Powietrznych, dowódcy komponentu powietrznego, podlega 6 jednostek rozlokowanych na obszarze Polski. Należą do nich ośrodki dowodzenia i naprowadzania, które w swoich kompetencjach posiadają uprawnienia do kierowania załogami statków powietrznych, realizacją misji w przydzielonych sektorach odpowiedzialności. Centra Koordynacji Operacji Powietrznych, które wykonują zadania na korzyść m.in. wojsk lądowych i marynarki wojennej. Centrum Operacji Powietrznych, dowództwo komponentu powietrznego, poprzez dyżurną służbę operacyjną prowadzi nieprzerwany dyżur bojowy na straży polskiego nieba 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu i 365 dni w roku. Doświadczenie, profesjonalizm i wysiłek żołnierzy i pracowników centrum przyczynia się do zapewnienia bezpieczeństwa powietrznych granic nie tylko Polski, ale i NATO. Oni nie śpią, aby inni mogli spać spokojnie.